Każdy, kto oglądał film Dziecko Rosemary, pamięta tą tajemniczą aurę widoczną w filmie oraz niezwykłą muzykę, która dodawała jeszcze więcej grozy wszystkim wydarzeniom. Film Dziecko Rosemary nie jest tylko zwykłym horrorem. Jest filmem, gdzie groza przeplata się z błyskotliwym humorem i zagadkami. Dla niewtajemniczonych, Dziecko Rosemary to film o młodej mężatce, która podczas jednej nocy, przynajmniej tak się jej wydaje, zostaje zgwałcona przez diabła. Akcja toczy się dalej. Kobiecie zaczyna się wydawać, że jej sąsiedzi zanadto ingerują w jej życie, a mąż zaczyna jej unikać. Wtedy tytułowa Rosemary zaczyna prowadzić prywatne śledztwo. Ciężarna Rosemary dochodzi do wniosku, że ojcem jej dziecka jest diabeł. Sąsiad Roman Castevet ma powiązania od pokoleń z kościołem szatana, a jego żona Minnie podaje jej środki odurzające w jedzeniu. W obliczu tej sytuacji postanawia zawalczyć o siebie i dziecko. Rosemary udaje się do lekarza, który miał prowadzić jej ciążę i był polecony przez jej przyjaciółki. Jednak ta zaufana osoba nie okazuje się jej ostatnią deską ratunku. Cóż, Rosemary wraca do domu. Kto nie oglądał, polecam obejrzeć dzieło Romana Polańskiego i dotrzeć do finału, który jest genialny, przerażający i komiczny. W rocznicę premiery chciałam opowiedzieć o klątwie związanej z filmem. Istnieje teoria, że film Dziecko Rosemary jest nawiedzony. Podaje się kilka przykładów przemawiających za tą tezą, że nad tym kultowym horrorem krąży fatum. Można w to wierzyć lub nie, ale warto posłuchać. Zdjęcia do filmu trwały dość długo. Ciągle się przedłużały. Odtwórczyni głównej roli Mia Farrow musiała przebywać na wschodnim wybrzeżu, a nie w Hollywood wraz ze swoim mężem Frankiem Sinatrą. Samotność tak bardzo mu doskwierała, że zaczął ją szantażować. Mia miała zerwać współpracę z Polańskim i do niego wrócić. Jednak ona się nie zgodziła, zaborczy Sinatra wysłał do niej brązową kopertę, którą otworzyła na planie. Okazało się, że był to pozew o rozwód. Mia wzięła się w garść i dokończyła film, jednak rozwód ją załamał. Jest to pierwszy dowód klątwy związany z filmem. Co dalej? 23 kwietnia 1969 roku w Los Angeles zmarł Krzysztof Komeda. Z wykształcenia lekarz, prywatnie mąż Zofii Komedowej, urodzony w Poznaniu. Tego felernego dnia wybitny w swojej dziedzinie kompozytor filmowy i muzyk jazzowy oraz jego kolega na emigracji Marek Chłasko pod wpływem alkoholu przepychali się wzdłuż pagórków Los Angeles. Chłasko tak mocno popchnął Komedę, że kompozytor upadł i spadł ze skarpy z wysokości około kilku metrów. Początkowo Komeda szybko doszedł do siebie. Oczywiście miał uraz głowy, ale szybko wyszedł ze szpitala, gdzie nic u niego nie zaobserwowano. Jednak Komeda skarżył się na ciągły ból głowy. Nieszczęśnik ponownie trafił do szpitala, ale już był nieprzytomny. Stwierdzono u niego krwiaka mózgu. Leżał nieprzytomny w szpitalu. Bardzo często odwiedzała go żona Romana Polańskiego, Sharon Tate, która była przejęta jego losem. Zofia Komedowa postanowiła przenieść Krzysztofa do Polski, dokładniej do Warszawy. Tam zmarł. Został pochowany na Powązkach. 2 miesiące później zmarł sam Marek Chłasko, który przebywając w Niemczech Zachodnich zmarł w wyniku połączenia narkotyków i alkoholu. Mówi się o tym, że cały czas dręczyły go wyrzuty sumienia po śmierci Krzysztofa Komedy. Niecałe 10 lat później na atak serca zmarł William Castle, producent Dziecka Rosemary, który początkowo miał być reżyserem filmu. Trochę więcej szczęścia miał Robert Evans, kierownik produkcji. Przeszedł 3 zawały i został oskarżony o morderstwo biznesmena. W latach 90. przeszedł udar, jednak konsekwentna rehabilitacja pozwoliła mu na powrót do zdrowia. Dziecko Rosemary kręcono w Dakota Buildings.
Jest to ekskluzywny budynek na Manhattanie w Nowym Jorku. Został wybudowany w latach 80. XIX wieku w stylu niemieckiego renesansu. W wizji jego projektantów i pomysłodawców miał być symbolem dobrobytu. Budynek nie jest dostępny dla turystów i zwykłych mieszkańców Nowego Jorku. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie składał się z wielu przestronnych apartamentów. Nic więc dziwnego, że w latach 70. niektóre z apartamentów zostały kupione przez Johna Lennona. Piosenkarz pomieszkiwał w jednym właśnie z tych apartamentów. 8 grudnia 1980 roku o godzinie 22:49 John Lennon został zastrzelony przez Marka Davida Champagnea. Lennon bardzo szybko został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Zaledwie po kilku minutach. Podobno piosenkarz stracił bardzo dużo krwi. Uważa się, że to wydarzenie jest jednym z elementów klątwy ciążącej nad filmem. Istnieją plotki, że duch Johna Lennona straszy w apartamentowcu. Ósmego sierpnia 1969 roku żona Romana Polańskiego była w 8. miesiącu ciąży. W swoim domu wraz z przyjaciółmi czekała na szybki powrót męża do Stanów. Za niedługo miała urodzić, jednak tej nocy czekała ją śmierć. Wyznawcy Mansona dopuścili się okrutnej zbrodni. Tate poniosła śmierć, a wraz z nią przyjaciele małżeństwa Polańskich. Sławne morderstwo przeszło do kanonu historii Hollywood. Zakończyło epokę beztroski i zaufania do wszystkich. Mówi się, że przed śmiercią Sharon dręczyły koszmary. Podobno sama artystka miała wywoływać duchy. Można spotkać się z teoriami, które były bardzo popularne zaraz po śmierci aktorki, że Roman Polański należał do sekty lub w filmie Dziecko Rosemary wyjawił zbyt wiele na temat funkcjonowania sekty, co spowodowało zemstę, którą odczuła jego żona. Sam reżyser miał bardzo trudne życie po premierze filmu. Śmierć żony, oskarżenia o gwałt i ucieczka ze Stanów Zjednoczonych. W końcu załamanie jego kariery jako reżysera. Gdyby Polański został w Stanach, na pewno nakręciłby więcej filmów, które byłyby bardzo popularne. W rocznicę śmierci polecam obejrzeć ten film. Myślę, że żaden koneser kina nie będzie zawiedziony. Jeśli nie, to przynajmniej warto przesłuchać ścieżki dźwiękowej z filmu lub sięgnąć po książkę Iry Lewina.